hands free. Hands free. Yeah. At the end, I have to keep this Yeah, somewhere in the keep on pocket. your, Yeah, yeah, you can keep on this. on your And belt. how does this work? This is No, this is Around your ears? around your ear. No, this is... Tak? Nie. Nie, tak, no, this one, yeah. this goes back, right? Yes, that's right. Something like this. Yes, that's right. And here you can, attach to your belt sense. Raz, dwa. Okay, so it's on. Co? Możemy go tak zobaczyć. Uciekł? Z tego mikrofonu ten zmutujcie. Opisałeś? Ale... Dzięki za Jak długo sobie to podaliśmy? Ale weź go sprawdź, to jest ten nowy wydarzeń. Wiesz, bo my jesteśmy z ekipą z wydarzeń. Raz, dwa. Raz. Miałam takie duże nazwisko. This works? Yeah. So, probably don't Ja się nie pisałem z wami. Połem grasza, połem grasza będziemy na przodzie. Nie, na samo Hello, checking this. Check.
Będziemy tak tego wyjazdu. A nie, tak jeszcze dalej. Nie ma takiego. Ja nie mam. Ja myślę, że wiesz, a ja nie wiem, czy Kamila. Wiesz co, jeszcze czekamy na kilka osób. Raz, próba mikrofonu. Cześć wszystkim. Hello. Zajmijmy proszę miejsca. Powoli możemy zaczynać.
Okej, cześć wszystkim. Moje pierwsze pytanie, czy wszyscy rozumieją język polski? Is everyone speaking Polish? Understand Polish? If I'm only the one who doesn't speak Polish, it's okay. Oh, me too. I understand, but not really great. So. Not everything. Okay, not a problem. Okay, so hello everyone. My name is Monika, and I'm pleased to welcome you to the 7th edition of Embedded Meetup in Wrocław. We scheduled for today 2 presentations. First one will be conducted by Shekhar Pardeshi. It will be regarding AutoSAR. And the second one will be presented by Mateusz Mialski. And it will be about IoT devices. Between those presentations, we prepared for you some snacks, some proof of concept stand right there that you could check. So the break will take around 15 minutes. After it, there will be presentation of Mateusz. And after that, of course, networking and food fingers that you could use. What else? Here on this table, you have souvenirs prepared for you. So enjoy. And Shekhar, can we start? Check. Is this audible for everyone? Sounds great. So Monica, thanks a lot for introducing the topic to everyone, and welcome everyone. So today we are going to discuss about AutoSAR, as Monica already mentioned. But rather than AutoSAR, I like to more touch upon functional safety. So there is something called as functional safety. Now, if you think of what is functional safety, just take it a word like safety to keep someone safe, and then you have something like active safety and passive safety. And then the active safety is further divided into functional safety and non-functional. But having said that, let us try with an example. If I am trying to present you this particular presentation, and if I don't want you to move out of your desks, or on another side, if you are with your girlfriend or a boyfriend, just a case, and then you want their undivided attention to yourself, then how do you do that? Number one, give them something like a helmet so that they cannot turn their face. They cannot look towards right or left. They have to look at you. Yeah, something possible. On the other hand, keep them engaged. Keep them engaged in yourself. So when you give them a helmet, this is like something that is only hardware. You do not have any logic implementation inside that. So this is more of a passive safety. So this is like wearing a seat belt, for example. Now, seat belt has torsion control that comes into active, but you have something like tying up, and you don't allow your whoever you are trying to present it to, you don't allow them to move. This is more of a passive safety. But then you have active safety, and active safety has something called as functional safety, which takes care that you keep the function involved in such a way that the function doesn't commit an error or a mistake. Or even if it commits a mistake, you take proactive actions to correct its behavior and bring it back to the normal functionality. If not normal, then somewhere close to normal. Now, why am I using all these jargons? Close to normal, normal. We'll try to look into those. So let us try to focus on today's presentation. So here we have this, and I'm trying to make it full screen. So give me a moment. Yes. And so that's where today's topic lies. It's more on automotive functional safety, and then we will look into how AutoSAR as a software architecture takes care to provide us features for functional safety. So that's the topic for the day. A quick introduction about myself. So I'm like 16 years now in automotive software, development management both. And I myself, I'm a functional safety certified engineer. Having said that, I was affiliated with AutoSAR in the past,
And I'm saying that because at this very moment, I do not have an affiliation, a direct affiliation with the consortium. So I want to make that clear. Having said that, this presentation has been evolving. It's not the first time I'm trying to present this. This is the topic of my interest since beginning. And you will also get to know many things. But then, now you say that, fine, we are here to, trying to understand some automotive concepts. And before I get into this subject, can I get to know how many of you really work on automotive software? So can I just get a head sign of those who do not work on automotive software? Okay, quite a few, and that's nice because it's close to majority. In that case, you don't have to be worried thinking, this person is going to speak only about automotive and this will not make any sense, best sense for me. So it will not make any sense for me, don't worry about that. So what we will do is, we will try to fix our presentation in such a way that you don't have to think much about the automotive environment. Sounds good? Okay, sounds nice. So what we will do is, we will start with the layman's understanding or layman's language. Let us consider, a scenario that you are planning to do something. That something might be just, walking down the road, and then the road is already defined, but then you take a wrong turn somewhere, and then you end up going to totally different destination because you took just one wrong turn. Happens? Possible? So instead of going to Rynek, you ended up going to somewhere like Most Grunwaldzki. You didn't go to Rynek. You took a wrong turn there, and you ended up to Grunwaldzki. Something like that happens, right? And that is exactly where we start categorizing what exactly can go wrong. And that's where we say error happens. It's something like inevitable. Error might happen. Even if I'm standing over here, I'm supposed to stand at this position, but probably I'm just moving to another position. This is an error. This is an error because it's a difference between the estimated position and my actual position. That's the difference. That's the error. And such errors happen. Even in automotive, even in embedded, even in execution, it happens. Even in mathematics. The good it is, but there would be certain limitations to its, granularity, or you can say resolution. And that resolution error might trouble you at some point. So error happens. You cannot go ahead about it. On the other hand, when error happens, in other words, now we as human nature, we try to think, okay, error happens, but we are also good in our blame games, right? So we start asking whose fault is it? We say, yes, error happened, but whose fault is it? It was your fault, it was my fault, it was not my fault. We start, start naming someone for that fault. So basically, error results into a fault. Even in automotive, the terminology is taken in a similar way, that error will result in a fault. We will look into it. And then, when we have a fault, that's where functional safety comes in. We have our standard ISO 26262, which is specifically for electronic implementation inside automotive domain. And that speaks about something called as ASIL. So it gives integrity levels for functions. It's not for the fault, but integrity level is given to a function. Now, what is a function? We will look into it. I'm just trying to set up the topic at this moment. That's where we have categorization of these faults and functions, depending on their severity and the way it affects us. When I say us, we the humans, right? We all are the stakeholders. And these faults are somehow, they will result in affecting our lives. And that's what we consider to categorize these faults and their functions to certain ASIL levels. Now, faults are not given ASIL levels, but functions are given ASIL levels. So, little difficult to understand, but we will see it in detail, and then we will get more sense out of it. And finally, if the fault is not taken care of, what will happen?
if there is a fault, if someone committed a mistake, and if that mistake is not taken care of in time, then that mistake will grow, the effect will be big, enormous, and then we will have something called as hazard. So here we have hazard is coming. Something like winter is coming, here we have hazard is coming. Winter doesn't come, but hazard comes. That's where we have a timing model which is defined. How to avoid this fault to get into a hazard, or how to take care of this fault such that the system won't result into a hazard. That's our end goal when it comes to functional safety. The functional safety, the basic goal of functional safety is, yes, there will be an error, you have to accept. Yes, the error will result in a fault, you have to accept. But no, that fault cannot result into hazard. You have to do something so that hazard won't occur. Hazard might come, but it won't occur. You have to do something so that this point number 4 doesn't occur. And that's what we will try to see in the next slides. Having said that, then we will change our theme from functional safety to AutoZAR. That's where we'll really start speaking about AutoZAR. And when we speak about AutoZAR, we will speak about what is exactly that is done in AutoZAR to take care of errors or faults that are committed inside an embedded system or an electronic system. That's what we will try to deal with. Finally, we say that, yes, we have mechanisms with which we can deal these faults, and we will conclude our presentation or this session with a good note that, yes, we are not on the path of the safety, but we are ourselves the path for the safety. So let's begin. So this all was just a beginning setup for you all. But having said that, this is where we really start our presentation or discussion now. So error. Error happens, yes. What is an error? It's a difference between the estimated and the calculated value. You have predicted value to be x, but in actual, this value could be x into 0.00001. That 0.0001 is your error multiplier. And that gives you this particular difference. That gives you this difference between estimated or calculated value and the actual real value. Are we good with this? So there will be an error, which will be difference between estimated or a calculated value and the actual value which is seen there. And then we try to somehow categorize these errors. So errors could be systematic, wherein you have a theoretical error. Someone has created a theoretical error, or it could be observational error, an instrumental error. You have used vernier calipers. Have you all used something like vernier caliper or even a calculator? If you have used calculator, and if your calculator is giving you the result is with 5 decimals, but you can take only 2 decimals, then whatever remains is the error, right? So those are systematic errors. Then you have something like random error. These are environmental errors. Now, what is a random error? For example, now we are planning a picnic or a trip somewhere, and all of a sudden, weather forecast was it will be bright sunny day, but all of a sudden on that particular day it rains. And exactly it rains when we are about to start for our picnic or trip. Now that's an environmental hazard. That's something we cannot control, but that's something like a random or an environmental error, or rather an unpredictable error. We cannot predict it. For example, 2 days back, I was watching a funny video where you had a good car, but the windshield wipers were, played around with by monkeys, and they were just baboons were breaking those, It's funny to, think about it, but yes, that happens. So they just broke the wipers. And that's something like a totally random thing you cannot control, you cannot think about it. And then you have something called as a gross error. Now, what is a gross error? Gross error is something like a blunder. So someone said that, meters per second is your speed. But they said, no, meters per second is not speed. Meters per second is acceleration. And they derived all their theories based on their new concept, which said that acceleration is distance divided by time.
Basically, speed is distance divided by time. We all know about it. But if they considered it as acceleration, as distance divided by time, they have created a gross or a blunder there in their initial calculations itself. And that's where you have these errors, which are blunders. But then, we all know that errors will occur. So what do we do for these errors? We have to handle them. There are two mechanisms. Either you have to be proactive, or you have to be reactive. Now, what's the difference? Proactive are the actions which you take before the error has occurred. So, for example, if you're calculating, say, 5 divided by 2, the result will be 2.5. You cannot handle your decimal. You know that. So, your result will be 2. But then, what you do is, you don't do 5 divided by 2. You do 50 divided by 2 and say that index is 10. So, the result is 25, but then the implication of that 25 is basically 2.5. So that's something proactively that you do. That's your proactive action. On the other hand, you have reactive handling. Now, reactive handling is something that you do once the error has occurred, it has started showing its effect, and you try to contend that effect. That's reactive handling. For example, if I'm walking over here and I do a wrong step on the left, but I wanted to go towards right, my brain tells me that, no, I've taken a wrong step. I immediately take a reactive action and move towards left. So I change my direction. That's the reactive handling of an error. That's what we do. And finally, this is one of the most interesting things, or most important thing as well, because we all know that errors will occur, but then when we are trying to diagnose, we need some information that this particular error occurred in the system, so that we can take care of this error in our next iteration. We can already have some kind of proactive mechanism to handle that particular error. And that's the reason you should have some mechanism for error reporting. When we say error reporting, there are two important things there. One, you have to save that error. And second, you have to communicate that error. What happens if these errors are saved, but there is no method of communicating it to the outside world? Is it of any use? Probably no. They will just consume some memory, but that memory getting consumed will not result in any good thing for us, because it cannot be communicated outside. So you should have something like two mechanisms there. You have a mechanism for saving the error and then a reporting the error. That's what error happens. And then we have some things on error management. So there has to be an error detection mechanism. So you should be able to detect the error, that the error has occurred. If the error is occurring, or if it has occurred, you should have a mechanism that should be able to detect it. But will it be fine if it starts affecting your normal function? If you have an error detecting mechanism, and if it starts affecting your normal function itself, then it's of no use for you, because that error detection mechanism itself causes an error. So you should have such a mechanism which should not affect the normal functionality. So that is one basic criteria that you should take care of. It should never affect the normal operation. Having said that, we all know that it's finite time machine that we are going to devise. It is going to be finite memory. Error detection mechanism will consume time, will consume memory, and it will have side effect, but it should not affect the normal functionality of the system. That is something that we have to take care of. It should execute before error shows its effect. If error has already shown its effect and after that we detect an error, is that of any use? Probably no. Because by that time your hazard has occurred. Your fault got converted, hazard occurred, and you couldn't do anything to contend that error. So it should execute before error starts showing its effect. It should have good amount of information about the source of error. It should tell you what caused that error. And finally, it should save that information in a retrievable memory. Now, retrievable memory, you should be able to take the information out of the system somehow. And finally, for taking this information out of the system, you should have a communication method devised. So in automotive world, you have diagnostics. Now, we have plenty of audience here who are not affiliated directly to automotive. So I've just kept it like we should have a possibility to communicate this information outside. So that is something that we should have.
Now, error getting converted into fault. We are slowly now getting into the realm of functional safety, ISO 26262. This is ISO standard, which is already defined. And that standard defines faults. It defines types of faults. You have safe fault. You have here safe fault. You have multi-point fault, single point fault, residual fault. Here it says this is most dangerous. This is least dangerous. We'll try to understand what are these faults. Consider this, a good diagram or a concentric circles that they have shown us there. And what does these concentric circles mean? We said that residual faults are most dangerous, right? And those faults are here. These red kind of explosion are your residual faults, or also in this world, they call it latent faults. So these are the faults which stay in the system no matter what you do. They are like residual faults. They are like residue. They will be there no matter what you do, no matter what kind of error detection mechanism have, no matter what kind of proactive error handling you have, or no matter what kind of reactive error handling you have. These faults would be there in the system. And it's very important for a system engineer or a system architect to understand what are these residual faults for his particular system. Because that gives him a fair amount of idea that what might go wrong, which will be beyond his control. So that's the residual fault. Then you have these two cases that if this microphone goes bad, it stops working. And then my voice is not loud enough so as to reach the final person who is farthest from me. In that case, it's a fault because the microphone has stopped working and that person will never hear whatever I'm trying to say. Or whatever I'm trying to convey, this message will not reach him. And since I have only one microphone, if that particular microphone fails, there is only one point of failure, that single point failure. This microphone is a single point failure. On the other hand, if this fails, and if I have a handheld microphone as well over here, so that if this fails, I immediately switch on to the next microphone. Then what am I doing? I'm adding a redundancy in my system. I have one microphone here, I have second microphone here, and I'm adding that redundancy such that if one fails, I can easily switch over to the second one. Which means, for me to fail delivering this session, there has to be two faults that should occur, one with this microphone, second with another microphone. When they occur simultaneously, only then I will fail. If one of those fail, I don't care, because my system will still deliver the speech, right? And that's something what we call here as multi-point fault. So you have two different points of failures which should occur simultaneously. And if they occur at the same time, only then your system is going to fail. So which means that it's more better to have such kind of faults as compared to single point fault. Because single point fault, the moment you fail, your system is failing. On the other hand, you have something called as safe faults. Now, safe faults, if you read here, these are not at all safety relevant. What do you mean safety relevant? Now, safety relevant, consider safety. We will touch upon this topic, in fact, this particular subject, the moment we turn on to the next slide and we start discussing about ASIL, the safety integrity level. But just for now, anything and everything that might occur, that might go bad, but it is not going to affect us, that's a safe fault for us. For example, we are over here in this particular conference room, and if it starts raining outside, we are not getting affected by it. Yes, it's a fault probably because we were not predicting that there would be rain, but rain has come. It has been, that something is basically an environmental error that occurred. That is a fault, but for us, it's a safe fault because our lives are not getting affected. We are in this closed enclosure in this conference room. So that's more of a safe fault. Even in automotive world, you have safe faults, right? So these are 4 major types of faults, and then these circles will tell you what is the sensitivity. Now, this is only one example. Depending on what kind of faults you have in your system, these circles will change their radiuses. So what will happen if this white circle, which is single point fault, is taking over the entire area of the bigger circle?
which means this system is very much prone to failure. A single fault that might occur somewhere can break the entire system. Make sense? Okay, just for us to know, the larger the area of single point fault, it's more probable for a failure to occur. On the other hand, you have these other circles, which are like, first you have this residual fault or a latent fault, then you have single point fault, then you have multiple point fault, and then you have safe fault. It's always better to have this white circle and this red dot as small as possible. So that's the system design problem that we have. And now let us focus on something called as automotive safety integrity level. Now this concept might be new for all of you probably, because you are not, probably many of you have not heard about it. Many of you, the functional safety subject itself is new, but this is something which is very much relevant. If those who have performed some kind of FMEAs, or do we have people who have performed FMEAs here or know about FMEAs? Okay, good, great. We have few people in the audience who know about it, but on the other hand, in here, we have something similar. There we calculate something called as risk factor, which is multiplication of 3 different factors. Here, we don't have a risk factor as a number, a numerical risk factor. Instead, here we have these levels. If you see these levels, you have QM, you have A, B, and C, and then you have this D. D is red, so probably the color tells us that this is the most critical or the most dangerous thing because it's in red. And on the other hand, this is light green, so probably it is not going to affect our lives much. But then you have these 3 things over here. You have C1, C2, C3 here. You have E1, E2, E3, E4 here. And then you have S1, S2, S3 over here. Now what is S1, S2, S3? S1, S2, S3 is severity. Now here we define severity as life-threatening. If that fault occurs and if that is going to affect someone's life, if it is going to kill someone, then we say that that's the higher most severe fault, or we categorize that fault as S3. For example, brake failure. You are driving your car, brake fails, your vehicle is out of control, it dashes into a pedestrian, and the pedestrian unfortunately loses his life. That fault is your S3 fault. Then you have S2 fault. S2 fault is where, yes, that fault might occur. That fault might occur. You might, I don't want to say you, the person might have severe injuries, which might be life-threatening, but he doesn't die. Those faults are S2 faults. So the person doesn't die here. He or she still survives, but they have life-threatening injuries to themselves. And that fault is S2 fault. And then you have S1 fault, say, a couple of scratches here and there. Yep. So that is your S1 fault. So the least severe fault. Light and moderate injuries are possible. So now this is something that is going to affect everyone's life, because we say, okay, I have a vehicle, I drive it, I know how to drive it, but what if there is a fault inside the vehicle? On the other hand, someone might say, I don't like to drive. I am someone who just walks on the road, or I am someone who, I'm a friend of public transport. I don't care about vehicles, what they do. But what if there is another vehicle who comes and hits this person? Happens, right? That's also a possibility. So at the end of the day, these S1, S2, S3 are going to affect everyone in this world. Let it be someone who is driving the vehicle, or let it be someone who hates to drive, just walks on the road. This is going to affect you. Then you have C1, C2, C3. These are controllability metrics. So controllability, you say something happened, but you are able to control it without any effort immediately. For example, I took a misstep on my left, I immediately take another step on my right, I am back to my original position. This is something that I can control immediately. So that's my simple C1, highly controllable faults, where I can control them easily. Then you have C2, which are like
yes, you will have to put in certain effort to control them. For example, if someone is trying to pull me there, I'll have to put in some effort to stay on my place, at my place over here. That will be my C2. But then you have C3, which is difficult or uncontrollable. If there is an earthquake and I fall, I cannot control that. That's my C3 fault. So it tells me what kind of control measures do I have in place. Is it C1, which is, the fault might occur, but I can immediately control it without any effort? Or is it C2, that I'll have to put in certain effort to control that fault, but still I can control? Or C3, where I cannot control that fault at all? I have a question. Yes. Is it preventive control or mitigative control? Right. So this one, we were discussing about proactive actions and reactive actions. Well, Yeah. So we were discussing about proactive and reactive actions. So at this moment, we take care of proactive actions such that we have proactive measures already implemented which can take care of controlling that particular scenario. Then we have reaction, but reaction is something that will follow, and we will touch upon that later on. Yeah. So that's our control measures. Then we have E1, E2, E3, E4, which is basically exposure. So initially we had severity, which told us what kind of injuries we will have if that fault occurs. Then we had controllability, which told us how easily can we control that fault. And finally, we have exposure, which tells us what is the exposure of that fault. By exposure, what do I mean? If that fault is going to occur in such a way that it will affect my life or affect the vehicle's life. Is it a fault that occurs every time and your system is exposed to that fault every time? Then the exposure is very high. But then if that fault occurs but your system is not at all exposed to it, your system can take care of it, then your exposure is low, which is E1. For example, now take a case, I have this mic. This mic is coming out of here, this point, and if it falls, and if it, after falling, if it breaks, exposure is high. I am totally exposed to that fault. So that fault for me is E4. On the other hand, if it starts raining outside, I'm not affected at all. My exposure to it is very less. That fault for me is E1 fault. I don't even care for that. So these three factors, severity, controllability, and exposure, now give us something like this particular matrix here. And we say that if my severity is less, if my controllability is also something like simple, I can very easily control it. And if my exposure is also very low, then this is the case where I end up, and this is the case which is least critical for me. And that's what we write there as QM. QM stands for quality managed. Now, we will not get into these levels of what is quality managed, what is a SIL A, what is a SIL B, because then we will have to define the review mechanisms and the preventive mechanisms, what we do during our development phase itself. We will not speak about those things here, but for us now, least severe, least exposed, highly controllable fault. If that is the system that we are dealing with, then we will align it as quality managed system or quality managed item. Here we say item. Now, we have items and item definitions in functional safety. We'll try to speak about that. But that will be our QM. On the other hand, if I have a system which is maximum exposed, for example, my steering wheel, right? I have a steering wheel in my car. If that generates some kind of fault, my driving is immediately exposed to that fault. So the exposure level is highest over there. Plus, severity is also highest. If I'm trying to steer the vehicle towards right, but it gets steered on the left, severity is high, right? It will enter into some scenario that might be life-threatening. So there we have high severity. On the other hand, the third parameter was controllability. And if I say if something like that happens, I cannot even control that measure. Again, steering wheel.
If I'm trying to turn it towards right, but the vehicle is moving to left because of some software mishap inside the steering wheel controller I don't even know about, then the controllability is highly difficult. I can't control that particular scenario. And that's where the highest severe fault here, which is this one, highest severity, maximum exposure, and highly difficult to control, will end up here in this particular cell, and that cell we have D over there. So that is basically our ASIL D. So that's something that is we have to deal with extreme care. Now, when we say ASIL A, B, C, D, and QM, what is it that we categorize? We categorize the functions. And for example, you have these functions. So for those who can vehicle, but then because of certain measures which you are not aware of as a driver, your engine starts accelerating the vehicle by itself. That would be an unwanted acceleration. And that would be highly uncontrollable. It will be high severe, plus your exposure will be maximum to it. So that's where you categorize it as ASIL C or ASIL D kind of function. So unwanted acceleration in engine management is ASIL C or ASIL D. Similar to that, let us take a case of ASIL B here. You have brake lights. You have both side failures. So there are brake lights towards your right and left. I believe you know what is a brake light. So brake light is a function where if I am a driver and I'm driving my vehicle, and if I apply a brake, then my rear lights, rear tail lamps will start glowing. This is an indicator for the person who is driving behind me that I'm going to decelerate my vehicle. I'm applying brakes. So I'm reducing my speed so that even he can take a reactive action and he can reduce his car's speed. He doesn't dash into my car. So that is brake light. But then if I have both side failures of brake light, that is a case where we categorize that fault as a ASIL B function. So we have other cases here. We have airbag, we have instrument cluster, loss of critical data. We have rear lights, again, both side failures. We have active suspension, say suspension is here. We have suspension oscillates. So we have suspensions, and if they start oscillating by themselves, so those are active suspension oscillations, B or C. You have electric power steering. We already discussed about it. This is highly, most severe, most critical, highly uncontrollable. So we categorize that as ASIL D, and these are the functions that we have there, right? And I really have a fault with this particular mic, which is getting uncontrollable now. Having said that, let's get back to this. We'll take questions at the end, sorry for that. But then let us move into this. Then we say, what if, we have ASIL D? And when I say ASIL D, we have to consider that we have to implement certain mechanisms to take care of those ASIL levels. But then, more the mechanisms, higher the cost. That is going to affect your cost. And then you need a way to reduce that ASIL level, and that is something called as ASIL decomposition, wherein there is a possibility to add an additional measure, for example, diagnostics or some other measure, with which you can enhance the controllability of that fault. And since you are able to enhance the controllability and probably reduce the severity, severity might not be reduced because that fault is again critical. If it's going to cause a life-threatening injury, it will end up causing life-threatening injury, but you have a chance to enhance the controllability of that fault. And with that, your ASIL will be reduced, but then now you have two systems. For example, your ASIL D element is now decomposed into two different systems. You have ASIL B of D and ASIL B of D working in tandem with each other, giving a functionality of ASIL D. So that saves cost. We'll not spend much time here. We'll just jump on, because this is where we say hazard is coming. We saw fault. We saw how faults are contained. We saw that there are items or definitions or features which are either controllable or severe or exposed to real-time scenarios, and based on that, we derive ASIL levels for them. But then this is important because this is where we add our time domain to this. And that's where we say hazard is coming. Now, why hazard is coming? Because
That's the worst case scenario that you'll have in the system if your fault results into an hazard. And this is the end goal of functional safety. You should not let your fault end up becoming a possible hazard. So you have to do something. Now, what is it that you are going to do? Think about it. Consider this on a timeline. Say this is your timeline, and these are events which occurred at different instances. So initially, you were having a normal function. So everything was normal, your vehicle was running good, all calculations were fine, no problem at all. All of a sudden, error occurred, and it resulted in a fault at this particular instant. So here, you had that fault that occurred. Now, your system is exposed to fault. Have you detected that fault yet? No. That fault is present. It's unknown fault. You don't even know what has gone wrong. But then you have your error detection mechanisms which are actively working. Right? We were discussing about error detection mechanisms. They should not affect the normal function, but they should be there. And those error detection mechanisms were actively working, and finally, within this time interval, which is called as diagnostic test interval time interval, your error detection mechanism was successful in detecting this particular fault at this instant. So fault occurred here, got detected here. And now it's your part coming in, because this is where you start reacting to that particular fault. So your proactive mechanisms have already failed. Your proactive mechanisms were there. It tried reducing the control or enhancing the controllability. It tried reducing the exposure, but they all failed. And by this time, you already had a fault in the system. The fault was detected here. And finally, this is the time where your error reactive mechanisms started playing their roles. And this is where your error reactive mechanism or error reactive mechanisms were able to contend this fault such that your normal operation was not again achieved, but you achieved something called a safe state. Now, what is safe state? Safe state is a state where you know that there is a fault in the system, but that fault will not kill anyone, or it will not result into a hazard. That's safe state. So basically, has your fault vanished? No. Your fault has not vanished. Your system still has a fault. Your vehicle still has a fault. You are driving a vehicle which has a fault. But then that fault will not kill someone. It has already reached a state where it has started working with probably a degraded functionality. Now, I'm not using a jargon, degraded functionality. The degraded functionality is a state where it is unable to execute as it was required, but now it is executing with some degraded modes. When I say degraded modes, it cannot perform all the operations that it was supposed to, but still it can work. For example, if you have ABS system, you have a braking system, and if your brake system was supposed to, brake your car in 5 seconds, but now because it has generated a fault, and probably you have activated a degraded functionality, probably now it is, stopping your car in 10 seconds. But still the brake works. The functionality degraded. Now you cannot stop your car in 5 seconds, instead it's getting stopped in 10 seconds, or vice versa. In fact, ABS plays, exact opposite role. It delays the brake time, right? So that's ABS. That's what it does. But then, what will happen in another case, wherein you had a fault over here, this fault came in here, but then your error detection mechanism itself took such a time that before it could detect the fault, your hazard occurred. Possible? Sure, but this should never happen. Because if this happens, then your error detection mechanism and error reaction mechanism, everything has failed. Your functional safety measures which you have implemented in the vehicle, in that system, has failed totally, drastically. And that's where you have this particular time which is very important in your system design. We call it FTTI. It stands for fault tolerant time interval. Now, fault tolerant time interval, as the name says, it's the time interval for which you can tolerate that fault to stay in the system. If your fault is staying in the system with same severity, same criticality for a time which is longer than this, then you know that your system is going to generate a hazard. You have no way coming out of it. So
This FTTI is something that you have to take care of, and the sum of your diagnostic test interval, which is required for detecting a fault, and fault reaction time, which is required to contend that fault to bring your system to safe state, the total or the addition of these two timings should always be less than your FTTI for that particular function. If it is more than FTTI, then your functional safety has failed. You have ended up in a hazard. That's where we say hazard is coming. So this is the time which you still have in your hand. Let hazard come, but you can contend that hazard. You can take care of that hazard if you detect and react to that fault and reach safe state within this particular FTTI. You can still achieve your goal of keeping the system safe. Finally, how do we deal with it? Now in software, we deal with this particular scenarios on 6 different levels. If you see this particular diagram here, sorry for it, I've just made a hand sketch or something like that. It's not a well-engineered diagram. But then you have considered that this is your system, and this is executing something. So you should have provisions for safe execution. You should have provisions for safe execution here. Then you should be able to configure that system, and when it is getting configured, you should have a provision for safe configuration. So it should not happen that the configuration of the system itself is breaking the system. That should not happen. Then if in case there is something called as bootloader or OTA, if you have been using your cell phones, then in your cell phones, you know that you get those notifications that the firmware upgrade is available. And that happens on the air. It happens using your cell phone network or your Wi-Fi network. It doesn't need any plug-in or laptop connection. That's OTA. But then such things happen in the vehicle as well. Even the vehicle is now getting converted into a cell phone. You have possibilities of upgrading these functions over the air, right? So that's where you should have a safe upgrade. Your upgrade should not fail your vehicle system in itself. Then your system is going to exchange plenty of information, and you should have a mechanism for safe exchange of information. Finally, you should have safe storage, and if there is a data which is getting corrupted inside the ECU or inside your microcontroller or your memory itself, you should have a mechanism to detect that so that you deactivate that memory zone. All these are basically your functional safety goals for your microcontroller-based system. There are 6 functional safety goals there. And then we already discussed this, so because we have limited time, I'm going to skip these slides. We are going to speak about the same thing. You have safe execution, so you should have a possibility to monitor the control flow. You should be able to understand what is your system executing exactly, and is it executing in the correct method or correct manner. Then you should have safe configuration. You should be able to update the configuration of the system in a safely manner. You should have a possibility of safe upgrade. We just spoke about it. You should have a possibility for having safe interchange of information, exchange of information. And finally, you should have possibility to detect if the data has got corrupted, and moreover, you should have a possibility to store this data safely in wherever you want to save it. All these are basically your functional safety goals for your system when it comes to electronic systems. And then out of these, you derive something called as safety requirements. So there are these safety requirements. So we spoke about safety goals, which were there for the electronic systems. Then we have safety requirements. You should be able to initialize safely. Your system should do initialization in a proper way. Verification, shutdown mechanisms, state transitions. If there are states in the system, they should transition in a safe manner. Resource management. Resource could be timer, it could be peripheral, all those resource management. Communication. Communication in the vehicle could be something called as controller area network, CAN or LIN, or you might have a Wi-Fi connection or an Ethernet connection, you never know, but it should be safe. Now, everywhere we have added this safe just for fun, probably, it's not that. When we add this word safe, we do certain measures there. And that's why we have that word safe there. But you should have safe communication, then safe configuration, then scheduling should be dependable. It should be predictable and dependable. Your scheduling should be predictable, dependable.
It should execute in a safe manner. When I say execute in a safe manner, you should have a software which should keep a check on the control flow of your execution. For example, your watchdog can help you there. Watchdog can do control flow checks. Then you have detect timing violations, again watchdog role. You should have possibility to prevent unintended data alterations. If someone is trying to alter the data, you should have a possibility to restrict that. Probably this is where we enter the realm of cybersecurity. And then you should have program and configuration update in a safe manner. So this becomes your safety requirements, out of which now we step into the AutoZAR world, because you have two flavors of AutoZAR. You have classical AutoZAR, and then you have something called as adaptive AutoZAR. They are two different platforms. The OS architecture and the architecture in itself is different. The adaptive is more Unix-based, POSIX-based, and adaptive is more, classical is more on, the, how to say, I mean, the traditional OS-based mechanisms. But then you have these mechanisms which are there. In classical AutoZAR, you have memory partitioning, timing monitoring, logical supervision. There is something called as end-to-end protection. If you get time, please read about it. It's a very interesting concept. So you have something called as end-to-end protection. Then you have plenty of OS features which help partitioning, as well as it helps you to give something like supervised functions. Yep. So supervisor mode and normal mode, that kind of thing. And then you have something like core test and RAM test, which is all implemented inside classical AutoZAR. When it comes to adaptive AutoZAR, you have these things. You have platform health management. You have execution management. Now, again, we are going to keep these as jargons. We are not getting into the details of these. We are not going to speak about what these exactly are. But you have these measures here. You have platform health management, execution management, you have state management. Somewhere we read about, we should have safe state transition. That's where we have state management. You have communication management, persistency checks, OS features, and finally update and configuration management inside your adaptive AutoZAR architecture, which is already defined by the consortium. Finally, we say we are the path towards safety. We are not saying we are on the path. We are ourselves the path, because safety is what we have to implement. It's not that we have to follow something, but we have to be very critical of what we are planning to design or what we are executing. That's where we say we are ourselves the path towards safety. And when it comes to AutoZAR, one more time, so you have all these mechanisms here. Very quickly, this is something like, you have partitioning here. So you have, if you see this, you have something like, here you have supervisor mode, which is in this red box, and then you have user mode. So this is taken care by your OS applications. Then here you have watchdog control flow. You have here deadline monitoring, again done by watchdog. This is control flow, in fact. This is not control flow. This is deadline monitoring. This is control flow monitoring. And then this will be like execution monitoring. And finally, this is a picture that comes from end-to-end, E2E protection. Again, I'm not going to speak much about it. But then, just for your information, this is a mechanism wherein we add CRCs and we add counters and certain, refresh counters for every data that we keep on refreshing. So every data is checked with CRC. Every data has a refresh counter which keeps on incrementing the moment it changes. And all those checks are done on every data which is critical for the system. So that's what is done by end-to-end. Then you have roles for your core test. So core test requirements are there. When I say core test, it's MPU core. And then you have requirements for your RAM test. So even RAM might get corrupted. And one of your requirements was safe storage. And that's where these come into play. This was about classical AutoZAR. Similar to that, this is on adaptive, and we already discussed about it. So here you have communication management. Here you have intrusion detection, time synchronization. Here you have platform health management. Here you have execution management. Here you have cryptography that takes care of the data alterations. The data is not getting altered. So you have cryptography there, you have network management, you have update and configuration management, and most important, you have your state management there. So this is what AutoZAR at this very moment is proposing and we are implementing.
We are implementing classical flavors as well as adaptive flavors, and all this sits in your car. So even if you are not in automotive world, or if you are already in automotive world, irrespective of it, your car or your vehicle is already, executing all these things. So with that, I'll thank everyone over here to be attentive. You were quite attentive. No one, really gave me real life challenges here. So everything went well. Thanks for that. And Monica, over to you, I believe. So thanks again one more time. Thank you. Thank you, Shekhar, for sharing with us with those component information. Okay, do you guys have any questions? We can discuss that during the break. During the break? Yep. Maybe everyone wants to hear those questions and answers. Maybe we could go with that. Okay, so I will come with the microphone. Like in the fault detection, what do you consider to be main? Say it That- again, please. In the fault detection timeline, what do you consider to be the main? The diagnostic time or the rectification? That's a nice question. So basically, you want to know that, we have something called as FTTI, which is fault tolerant time interval. And then we saw that there were 3 different, segments of that FTTI. One was fault detection, one was fault reaction, and then the final segment where it has already reached safe state. Longer the safe state, better. I mean, it's better for you because your fault is already taken care of much before it could show its implications, or much before it could show its, hazardous possibilities. But then the question is, what is it that consumes this time, and what is it that consumes this time, and which of these 2 time is more critical or more bigger? It totally depends on what kind of system you are working with. For example, say if you are having a fault in your alternator. Now, I don't want to get into more, basics of it or more techies here, but consider that you have a flywheel, something is rotating, yeah? And you are trying to count the rotation, the speed of rotation of this wheel. And for that, say probably you have something like the wheel has teeth. For like gears, you have teeth on the wheel, and then you have certain amount of wheels which you intentionally break. So consider that a normal wheel will have, say, 200 teeth, but then here you have 10 teeth which are broken. You have done that intentionally. The reason for that is so that you come to know when is it that you are not detecting a teeth, and that instant you are able to conclude that you have completed one round. Now, what happens if these kind of 10, breakages of those teeth breakages are also, replicated on some other periphery, or not periphery, but some other position of the same flywheel? You will falsely detect that, you have completed 2 rotations. One because it was in design, and second because of the fault which happened because of the tooth breakage, right? And now, if we say, when will we detect this? So for this, you should have an alternative mechanism which will also tell you. We are already pushing for time. We can discuss this later. But very quick answer for you. Here, it's totally dependent on what kind of system you are working with and how quick is it for you to detect that particular fault. And based on that, you have to devise your reaction in such a way that you know that you have only this much time left. So if longer the detection mechanism, your reaction mechanism should be quicker. Back to you, Monica. Thank you once again. Sure. Okay, so maybe let's have 10 minutes break. Yeah. Enjoy some finger fits and drink some coffee, and come back here in 10. Thanks. Like I have yes, that's it. All this data I work with companies take the call.
Kawa czy herbatka, bez czy podłużenia bardziej cholesterolu. This topic because functional safety is something that defines how safe your car is and it defines how difficult is it to build that of your service. Może do toalety zrobić. Ale ktoś przyłączył się do mojej. A, to się... A to takie kraje powiedziałaś. Ja tak ustałem, że to było zobacz, jak piękne rysunki. Napisałeś się. No ja powiem, ja musisz Michał, gdzie to środka te światła? Co? A zobacz, jak zaraz idę na oczywiście, weźcie. Głupia kraka. Proszę. Jesteś team morza czy team morza? Tak, trzeba jakiś rysunek. No, To tak nie ma, że tak. Nie, tutaj, no właśnie zapraszam. Jeszcze proszę, nie Nie, jest taki zapach. Mamy te komfort. Nie, ale żeby ja Zobaczymy, czego się boję. Nie, raczej na spokojnie. Już bardziej bym trzymał takiego... Takie zaawansowane grafiki. Oni do. A, ja wiem, Można minkę ładną. Masz do odwiadu numer? Masz do odwiadu numer? Przez to do odwiadu. Klasa całego.
A te sumy są przełączniki od tej części. Jeśli włączyć na ścianie, wiesz? Chcę szukać tej świateł. A one się nie skrywały czasem z tym? Niemożliwe. Jest bardzo miło. Na wprost nie ciała, to chyba na prawą stronę. No właśnie, lekko wyprostowane plecy, lekki podbiór w górę. Ręce mogą być złożone tak jak po właśnie. I patrzymy w obiektyw. Delikatny uchwyt. A co jest za tym ciałem? Jest biurko wprowadzone? Wszystko. Dosłownie wszystko. Mam gotowy projekt, będzie prosił tutaj. Jest troszeczkę więcej światła. Ręce swobodne, możemy włożyć do kieszeni sobie. Trochę do tyłu. Jeszcze ciut, jeszcze ciut. Super. No to nie, na suficie by były. Every day.
Właśnie co się stało? That's right. Hi, everybody. Please take your seats. We will start with another presentation. Okay, so the second presentation will be presented by Mateusz. It will be presented in Polish language, but the presentation is made in English, so I hope you don't mind. And after this part, there will be networking, and once again, you will be able to eat some more food, and please don't hesitate to take yourself the souvenirs. They are for you. So, Mateusz, I think we can start. Dzień dobry Państwu. Skoro dzisiaj o bezpieczeństwu, to może kontynuujmy ten temat, tylko nie o automotive, tylko tym razem bardziej o urządzeniach IoT. Ja nazywam się Mateusz Mealski, jestem programistą systemów wbudowanych. W ostatnim czasie miałem przyjemność współtworzyć Secure Bootloader dla urządzeń IoT i w dzisiejszej prezentacji postaram się przybliżyć Państwu trochę ten koncept, jakie mechanizmy Secure Bootloader implementuje i na jakie aspekty powinniśmy zwrócić uwagę przy zetknięciu z tym tematem. Prezentację rozpoczniemy od omówienia sobie, czym tak w zasadzie jest bootloader i jaką funkcję pełni on w całym systemie. Następnie postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie funkcje powinien Secure Bootloader implementować po to, aby nasz proces rozruchu urządzenia był w pełni bezpieczny. Przejdziemy do pierwszego kluczowego elementu, czyli bezpiecznej ścieżki rozruchowej urządzenia. Opowiemy sobie, jak poszczególne etapy uruchamiania systemu powinny przebiegać w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej platformy. Przy okazji wspomnimy o jednym z pierwszych podstawowych systemów bezpieczeństwa implementowanych w takich mechanizmach, czyli tak zwanym permission droppingu. Następnie wyjaśnimy sobie termin robot bootloader i przybliżymy, czym tak naprawdę ten twór jest. Kolejno przejdziemy do kolejnej ważnej kwestii dla Secure Bootloadera, czyli w jaki sposób tak naprawdę cały obraz, który uruchamiamy na urządzeniu, jest przygotowywany w taki sposób, aby zapewnić jego poufność i autoryzację. Na sam koniec omówimy sobie kolejną kwestię
zabezpieczającą system, czyli mechanizm weryfikacji wersji. Opowiemy sobie o tym, jak nawet software pochodzący z zaufanego źródła może być potencjalnie niebezpieczny dla naszego urządzenia. I na sam koniec postaram się przybliżyć mechanizm aktualizacji urządzenia za pośrednictwem sieci. Opiszę, jak ten koncept powinien wyglądać i jak powinien przebiegać. I na sam koniec, gdy czasu jeszcze nam starczy, mam nadzieję, postaram się opowiedzieć o najpopularniejszych atakach na urządzenia, które są wykonywane i na które może Secure Bootloader ucierpieć. Zacznijmy jednak od początku, czyli odpowiedzmy sobie na pytanie, czym bootloader sam w sobie jest. Pierwsze, co powinno przyjść nam na myśl, to tak naprawdę jego rozmiar. Jeżeli ktoś ma z publiki do czynienia z otwartymi platformami, na przykład Arduino, czy ESP, czy STM, zapewne już zetknął się z pojęciem bootloadera i pewnie pierwsza kwestia, która przyszła mu do głowy, to jego rozmiar. Zazwyczaj proste bootloadery mieszczą się od 1 KB do 4 KB danych i tak naprawdę zajmują się bardzo podstawowymi mechanikami w całym systemie. Bootloader zazwyczaj rezyduuje w pamięci flash. Możemy go zaktualizować, podmienić jego wersję, zaktualizować, dodać jakieś dodatkowe możliwości, bądź, jak zaraz przekonamy się na kolejnych slajdach, może on rezyduować w pamięci ROM, czyli tylko do odczytu. Taki bootloader raz wypalony w krzemie, więcej zmieniony zostać nie może bez kolejnej iteracji chipu, na którym się znajduje. No i chyba najważniejszy, najbardziej jasny punkt to to, że bootloader rozpoczyna całą procedurę bootowania systemu. Dodajmy sobie do naszego bootloadera kilka dodatkowych funkcji, które również są spotykane na otwartych platformach, czyli funkcjonalności wyboru aplikacji, które nasz bootloader będzie docelowo uruchamiał na sprzęcie oraz na możliwości update'u takiego software'u za pośrednictwem dostępnych peryferii na chipie, czyli na przykład możemy zaktualizować nasz software korzystając z interfejsu UART, SPI, I2C czy na przykład USB. Podsumujmy sobie więc, jak całe flow rozruchu naszego systemu powinno wyglądać i w którym miejscu bootloader bierze czynny udział. Więc nasze urządzenie startuje, uruchamia się poprzez podłączenie do niego zasilania. Następnie pierwszym elementem programu, który jest na nim uruchamiany, jest właśnie nasz bootloader. On inicjalizuje wszystkie potrzebne, krytyczne peryferia naszego systemu, ustawia odpowiednie rejestry, które dotyczą taktowania systemu i ustawia zegary. Następnie przygotowywuje urządzenie do uruchomienia docelowej aplikacji, która implementuje już strategię biznesową całego systemu. Gdy aplikacja z sukcesem udała się przetransportować do miejsca, z którego będzie wykonywana, następnie bootloader skacze do tego miejsca i rozpoczyna wykonywanie docelowego programu. Nim przejdę do opowiadania, czym Secure Bootloader jest, warto zaznaczyć, że na rynku już znajdują się pewne otwarte wersje Secure Bootloadera, które wszystkie kwestie bezpieczeństwa implementują i pozwalają na wykorzystanie w projektach. Pierwsze frazy po wpisaniu Secure Bootloader Open Source w Google, które otrzymamy, to m.in. produkcje OpenBLT i MCU Boot. Różnice pomiędzy tymi dwoma produktami to zazwyczaj licencja i to, jakie poszczególne feature'y implementują. Wiedząc o tym, że mamy dostępne już gotowe rozwiązania na rynku, które są otwarte, należy sobie zadać pytanie, czy tak naprawdę powinniśmy pisać własny Secure Bootloader, czy lepiej bazować na gotowych rozwiązaniach. W przypadku, gdybyśmy chcieli faktycznie pisać nasz Secure Bootloader, do zalet należy zaliczyć na pewno to, że nasz produkt będzie dopasowany tak, aby nasz potencjalny klient, nasz odbiorca naszego oprogramowania będzie w pełni z niego zadowolony. To znaczy, że będzie implementował wszystkie te funkcjonalności, na których mu zależy i ani więcej, ani mniej.
Kwestia zamkniętości kodu, czyli tego, że tylko nasza firma, czy tylko my mamy do niego dostęp i nikt inny nie może poprzez na przykład statyczną analizę kodu znaleźć potencjalnych dziur bezpieczeństwa, na pewno jest dużym plusem. Tu również dochodzą kwestie prawne, czyli kwestie licencji. Nie musimy przestrzegać żadnych licencji, które są typowe dla oprogramowania otwartego. Nie musimy dzielić się naszymi unowocześnieniami i naprawami ewentualnych bugów. Dlaczego nie pisać własnego bootloadera? Kwestia security w urządzeniach to jest dosyć skomplikowany temat, który wymaga sporo nakładu czasu i pieniędzy. Potrzebujemy zespołu nie tylko samych deweloperów, ale również deweloperów security, którzy znają się bezpośrednio na samym temacie bezpieczeństwa i są w stanie zapewnić nam, że kod, który będzie uruchamiany na naszych urządzeniach, faktycznie będzie bezpieczny. Dochodzą również kwestie certyfikacji. Często otwarte oprogramowania są już certyfikowane, bo zajmują się tym jakieś otwarte organizacje, które pieniądze wykładają na certyfikację swojego produktu. Tu w tym przypadku, gdy jednak porwiemy się na własną chęć implementacji Secure Boota, będziemy musieli również doliczyć czas i pieniądze wydane na certyfikację. Otwarte oprogramowania, które teraz możemy spotkać w sieci, są na pewno dobrą bazą do tego, żeby poznać, czym tak naprawdę Secure Bootloader jest i jakie mechanizmy może implementować, aczkolwiek zazwyczaj w końcowych produktach firmy decydują się na własną implementację Secure Bootloadera. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie, co tak naprawdę czyni nasz bootloader bezpiecznym. Na początku należy zaznaczyć, że implementuje on wszystkie te funkcjonalności, o których mówiliśmy w poprzednich slajdach dla standardowego bootloadera. Kolejny mechanizm, który implementuje, to tak zwana bezpieczna ścieżka rozruchowa, o której szerzej opowiem w kolejnych slajdach. Dodajmy do tego jeszcze funkcjonalność tak zwanej OTY, czyli aktualizacji urządzenia w sposób bezpieczny za pośrednictwem sieci, za pośrednictwem jakiejś bezprzewodowej łączności. Nasz Secure Bootloader powinien zapewnić, że obraz, który będzie dostarczony do urządzenia z sieci, jest zweryfikowany i pochodzi z znanego, zaufanego nam źródła. Dodając do tego jeszcze kilka takich typowo produktyzując urządzenie feature'ów, możemy powiedzieć, że blokuje dostęp do urządzenia, do całego systemu dla użytkowników nieautoryzowanych, czyli zabezpiecza nasz system przed niebezpieczną konfiguracją, którą potencjalnie wyższe aplikacje mogą przez przypadek bądź specjalnie ustawić i pozostawić boczną furtkę dla potencjalnego atakującego. No i na końcu powinien również przygotować całe urządzenie do procesu produktyzacji, czyli zapewnić autoryzowany dostęp do urządzenia w przypadku RMA, czyli w chwili, gdy urządzenie wraca z pola od użytkownika do fabryki i konieczna jest diagnostyka takiego urządzenia. Przejdźmy więc do kluczowego aspektu, który implementuje Secure Bootloader, czyli do bezpiecznej ścieżki rozruchowej. Myśląc o całym koncepcie Secure Bootloadera, nie powinniśmy mylić tego z jednoetapowym rozruchem systemu. Etapów może być kilka, nawet powinno być, ponieważ daje to szersze pole manewru dla ewentualnych odbiorców naszego urządzenia. W tym przykładzie mamy pokazane 3 etapy rozruchowe całego systemu. Na samym początku cały system zostaje uruchomiony przez tak zwany ROM bootloader, czyli bootloader, który jest bardzo prymitywny, zazwyczaj dostarczany przez dostawcę chipu, na którym pracujemy i jedyne jego zadanie to bezpieczne uruchomienie kolejnego etapu bootloadera, czyli tutaj nazwanego Extended Bootloadera, który rozszerza możliwości naszego programu rozruchowego. On dopiero implementuje wszystkie potrzebne funkcje, które nasz klient wymaga
i które chcemy również dostarczyć z naszą płytą rozwojową. Dlatego to zazwyczaj dostawca płyty rozwojowej, na której docelowy klient będzie rozwijał swoje urządzenie, implementuje bootloader pierwszy. Następnie bootloader pierwszy może, choć nie musi, bootować kolejny etap, czyli trzeci w zasadzie etap bootowania całego systemu, który jeszcze bardziej rozszerza możliwości naszego bootloadera w początkowych etapach uruchomienia systemu. To niekoniecznie musi być bootloader. Tutaj już dajemy pole manewru dla potencjalnego odbiorcy naszej płyty rozwojowej, na której klient może opracowywać swoje urządzenie i implementować swoje własne rozwiązania. Gdy jesteśmy już przy ścieżce bezpiecznego rozruchu, należy zaznaczyć tutaj kluczowy element, który dla całego procesu kryptograficznego jest tak naprawdę fundamentem. Jest to tak zwany root of trust, którym tutaj pełni rolę ROM bootloader. Bazując na tym, że ROM bootloader znajduje się w pamięci tylko do odczytu i jest już dostarczany do nas z chipem i w żaden sposób nie możemy fizycznie go zmienić bez uszkodzenia chipu bądź wyprodukowania nowej wersji, w naszym całym systemie jest on traktowany jako fundament bezpieczeństwa. Gdybyśmy chcieli odnieść się do formalnej definicji, moglibyśmy napotkać taką definicję, że jest on podstawą systemu, podstawą kryptograficzną dla systemu. Stanowi on naszą bazę, dzięki której możemy zaufać, że od samego początku rozruchu systemu nasze urządzenie uruchamia kolejne obrazy, które są weryfikowane i które są sprawdzone na samym urządzeniu. Gdy mówimy już o całej ścieżce rozruchowej systemu, należy wspomnieć o jednym z podstawowych mechanizmów, które powinny być zaimplementowane w Secure Bootloaderze. Jest to tak zwany permission dropping, czyli kolejne odcinanie dostępów do pewnych krytycznych fragmentów całego systemu. Oprzyjmy się tutaj na przykładzie. Weźmy poprzedni schemat. Rozpoczynamy nasze urządzenie od uruchomienia ROM bootloadera. ROM bootloader wykonuje swoje instrukcje, przygotowuje się do uruchomienia bootloadera pierwszego i następnie po zakończeniu, już przed bezpośrednio skokiem do następnego programu, odcina dostęp do interfejsu JTAG, czyli tak naprawdę blokuje jakąkolwiek możliwość potencjalnemu atakującemu na debugowanie urządzenia, manipulację rejestrami, podglądaniem tego, co dzieje się w procesorze. Kolejno, gdy przeskoczymy do bootloadera pierwszego, do naszego rozszerzonego bootloadera, wykonujemy kolejne operacje. Po zakończeniu i po przygotowaniu się do przeskoczenia do kolejnego obrazu, wykonujemy kolejny permission dropping, czyli odcinamy dostęp na przykład do rejonów OTP, czyli One Time Programmable Memory. Jest to pamięć jednokrotnego zapisu, w którym mogą znajdować się na przykład jakieś krytyczne informacje, których poprzednie etapy bootloadera wykorzystywały w celu autentykacji kolejnych obrazów. Możemy również odciąć interfejs UART, interfejs szeregowy, na którym na przykład wyświetlały się logi diagnostyczne z poprzednich etapów rozruchu całego systemu. Kolejno przeskakujemy do bootloadera drugiego czy trzeciego, w zależności jak liczyć, i po wykonaniu i przygotowaniu się do skoku do już docelowej aplikacji odcinamy dostęp na przykład do jednego regionu pamięci flash, w którym znajdują się na przykład jakieś informacje, które nie chcielibyśmy, żeby aplikacja docelowa klienta w jakiś sposób modyfikowała. Możemy tutaj wykorzystać jednostkę Memory Protection Unit, jeżeli jest taka dostępna, i możemy odciąć kolejny bank pamięci jednokrotnego zapisu, w którym mogły znajdować się kolejne, na przykład klucze wykorzystane do zautentykowania kolejnego obrazu. Dużo mówiliśmy o ROM bootloaderze, więc warto by było poznać, jakie ograniczenia stosowanie samego bootloadera ze sobą niesie.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, ROM bootloader jest tylko w pamięci do odczytu, to znaczy fizycznie już po wyprodukowaniu chipu nie możemy w żaden sposób zmienić jego kodu, zupgrade'ować go do nowszej wersji, dodać kolejne funkcjonalności, bądź co najgorsze nawet poprawić błędy, które podczas działania urządzenia zostały wykryte. Zazwyczaj ROM bootloadery są na tyle prymitywne, że nawet nie pozwalają nam w żaden prosty sposób dokonać update'u kolejnego etapu rozruchu systemu, czyli nie możemy przeprowadzić prostej aktualizacji za pośrednictwem na przykład UART-a. ROM bootloadery są zazwyczaj mega małe, bo muszą mieścić się w samym chipie i już na etapie produkcji fizycznie muszą zostać wypalone w pamięci, więc nie implementują żadnych dodatkowych feature'ów, które potencjalnie nasz klient mógłby wymagać od naszego produktu. Skoro znamy te limitacje, w takim razie tutaj jasno powinno nam się nasuwać rozwiązanie, że powinniśmy zaaplikować nasze potrzebne nowości we własnym oprogramowaniu, czyli właśnie w Extended Bootloaderze. Teraz możemy przejść w sumie do kolejnego ważnego tematu, który tyczy się z Secure Bootloaderem, czyli ze ścieżką bezpiecznego rozruchu i następnie z weryfikacją całego obrazu, który Secure Bootloader będzie wykonywał. Wyobraźmy sobie, że mamy nasz kod, który skompilowaliśmy. Jest on w postaci binarnej. Czy jest to kolejny bootloader, czy jest to już docelowa aplikacja klienta, to nieważne. Pierwsze, czym chcielibyśmy się zabezpieczyć, to gdyby taki potencjalnie plik binarny wpadł w niepowołane ręce, to żeby atakujący nie mógł odczytać jego zawartości, nie mógł odczytać danych tekstowych zawartych w takim pliku tekstowym, ani nie chcielibyśmy, aby on został zdeasemblowany, przez co potencjalny atakujący mógłby wiedzieć, jak nasze oprogramowanie działa. Możemy tutaj sięgnąć po kryptografię symetryczną, czyli z wykorzystaniem prywatnego klucza możemy zaszyfrować nasz plik binarny, na przykład algorytmem AES-256. Jednak sama enkrypcja w żaden sposób nie pozwala nam stwierdzić, że plik dostarczony do urządzenia jest niezmieniony i tak naprawdę pochodzi z zaufanego źródła. Tutaj sięgamy po kryptografię asymetryczną, czyli wykorzystujemy parę kluczy, prywatny i publiczny, do podpisania naszego zaszyfrowanego już pliku binarnego. Liczymy skrót wiadomości, następnie szyfrujemy prywatnym kluczem i dołączamy taki podpis do naszego pliku binarnego. Następnie za pośrednictwem klucza publicznego możemy odszyfrować podpis i na nowo sprawdzić, czy plik binarny zmienił swój skład. Postawmy się jednak teraz po drugiej stronie, czyli po stronie urządzenia. Dostajemy binarkę podpisaną i zaszyfrowaną. Nasze urządzenie wykorzysta oczywiście klucz publiczny w celu weryfikacji tego, że nasz plik pochodzi od nas, od naszej fabryki, a następnie wykorzysta klucz symetryczny w celu deszyfracji całego pliku i osiągnięcia docelowego stanu pliku, czyli pliku binarnego gotowego do wykonywania na urządzeniu. Pojawia się tu jeden problem. Na etapie dekrypcji samego pliku binarnego nie mamy zapewnionej w żaden sposób spójności tego, że plik podczas dekrypcji jest faktycznie tym plikiem, który na początku zweryfikowaliśmy. Możemy tutaj wykorzystać prosty patent poprzez wyliczenie skrótu i dołączenie go do oryginalnej zawartości pliku i dopiero po dekrypcji pliku binarnego sprawdzenie ponownie, że faktycznie ten plik, który odszyfrowywaliśmy, jest faktycznie tym plikiem, którego się spodziewamy. Dodaje to kolejny etap, który spowalnia sam rozruch urządzenia i dodaje kolejne możliwości potencjalnych ataków na urządzenie. Z pomocą tutaj przychodzą algorytmy hybrydowe. Między innymi GMAC, Galoan Message Authentication Code. Algorytm polega na tym, że również szyfruje
plik binarny, aczkolwiek w momencie szyfrowania i deszyfrowania samych danych generuje tak zwany tag bądź hash. Wykorzystujemy do tego trzy dane. Przy takim algorytmie jest to sposób działania GCM albo CCM. Różnice między tymi trybami działania tego algorytmu polegają głównie na implementacji hardware'owej. Następnie wektor inicjalizujący cały nasz algorytm może być zerem, choć nie powinien być zerem. I następnie klucz sekretny, czyli tutaj jest taka analogia dla klucza symetrycznego. Nasza wiadomość, czyli plik binarny, następnie przechodzi przez taki algorytm szyfrujący. Otrzymujemy zaszyfrowane dane i jednocześnie specjalny wyliczony tag, który będzie identyczny jak ten, który otrzymamy po dekrypcji samego pliku binarnego. Algorytm ten jest dobrze implementowalny w sposób hardware'owy, tak więc możemy wykorzystać to do optymalizacji naszych funkcji kryptograficznej w całym systemie, zyskując na tym szybkość działania bootloadera i jednocześnie wielkość pliku binarnego. Do wad należy na pewno zaliczyć fakt, że w jakiś sposób nasze urządzenie musi wiedzieć, jakiego tagu się spodziewać. Możemy to rozwiązać na kilka sposobów, na przykład na etapie produktyzacji taki tag wypalić w pamięci urządzenia, bądź prościej reenkryptować taki plik binarny na urządzeniu z własnym wygenerowanym kluczem sekretnym i własnym wygenerowanym wektorem inicjalizującym on-device. Tak więc wszystkie klucze kryptograficzne wcześniej nie zostały potencjalnie narażone na wycieknięcie. Podsumujmy sobie więc, co zyskujemy poprzez stosowanie właśnie całej ścieżki bezpiecznego rozruchu. Po pierwsze, za pomocą użytej kryptografii asymetrycznej klucza publicznego zyskujemy integrity check i autentykację całego pliku. Następnie z wykorzystaniem kryptografii symetrycznej i klucza symetrycznego mamy zapewnioną poufność danych. Plik binarny potencjalnie może wyglądać w taki sposób, czyli mamy dołączony podpis, mamy zaszyfrowany cały plik binarny i dołączony do niego hash, który następnie po zdeszyfrowaniu całego tego zielonego obszaru możemy ponownie sprawdzić, że aplikacja jest nadal tą, którą się spodziewamy. Stosując algorytm hybrydowy, możemy właśnie ten hash wyeksportować na zewnątrz, przez co bronimy się przed kolejnym wektorem ataku, czyli potencjalną podmianą jego, i wpisując go na przykład w pamięć urządzenia, uprościć całą strukturę pliku, który będzie przesyłany do urządzenia i następnie na nim weryfikowany i przygotowywany do uruchomienia. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób BL1 jest autentykowany przez nasz ROM bootloader. Skoro mówiliśmy sobie, że ROM bootloader jest niezmienny, nie możemy mieć wpływu na jego działanie już podczas wyprodukowania chipu, to w jaki sposób możemy poinstruować nasz niezmienny bootloader do tego, aby załadował nam dynamiczną treść? Rozwiązań jest kilka, mają swoje wady i zalety. Pierwszym sposobem jest na przykład, możemy umówić się na stały obraz w pamięci flash, gdzie nasz kolejny etap rozruchowy będzie znajdował swój plik binarny, swój program i również umówić się na stałą wielkość. Nasz ROM bootloader również musi wiedzieć, jak wielkiego pliku się spodziewać. No tutaj dosyć mało dynamiczne podejście. Dosyć szybko zetkniemy się ze ścianą, w którym będziemy chcieli dodać kolejną funkcjonalność, a już fizycznie nie będziemy mieli możliwości poinstruowania ROM bootloadera o tym, że będzie używany większy program. Dlatego możemy na przykład sięgnąć po specjalnie konfigurowalne rejestry w urządzeniu, które konfigurując na etapie na przykład produkcji
ustawiamy i instruujemy nasz ROM bootloader, że z jakiego miejsca ma pobrać kolejne dane i jakiej wielkości i co tam jeszcze chcemy poinformować, co tam jeszcze chcemy przekazać. To również trochę kłopotów nam przystwarza. Musimy mieć dostęp do wewnętrznych rejestrów naszego systemu. To nie jest zbytnio proste. Musielibyśmy użyć interfejsu JTAG, kolejno zaprogramować odpowiednie rejestry. Znacznie prościej jest umówić się na stały obszar w pamięci flash, ale przechowywać tam tylko i wyłącznie informacje o tym, jakich danych powinien się nasz ROM bootloader spodziewać i jakie dane powinien autentykować. No dobrze, no ale do pamięci flash każdy może mieć dostęp. Zazwyczaj pamięci flash są montowane jako osobny chip, więc w prosty sposób możemy podmienić taki header, nagłówek i załadować potencjalnie niebezpieczne oprogramowanie. Tutaj możemy sięgnąć po właśnie pamięć OTP, czyli jednokrotnego zapisu i na etapie produktyzacji, czyli gdy urządzenie pierwszy raz rozpoczyna załadowanie całego systemu, może wpisać tam na przykład specjalnie wyliczony hash z takiego nagłówka i co kolejny rozruch już u docelowego klienta sprawdzać, czy dane zostały w pewien sposób zmodyfikowane. Jeżeli tak, to przerwać rozruch i poinformować o błędzie. Nagłówek zapisany w pamięci flash może wyglądać na przykład w taki sposób. Na pewno będzie posiadał informację o tym, skąd kolejny etap rozruchowy powinien zostać załadowany, następnie jakiej wielkości tego obrazu się spodziewać, w które miejsce powinien przekopiować taki obraz, czyli z którego miejsca tak naprawdę cały program powinien zostać uruchomiony i co najważniejsze, dane o wersji oprogramowania. Dlaczego takie ważne, za chwilę wspomnę na kolejnym slajdzie. Z tak przygotowanego nagłówka nasze urządzenie przy pierwszym fabrycznym uruchomieniu wylicza sobie specjalny klucz, hash najlepiej, na przykład za pośrednictwem algorytmu HMAC. Jest to również jedna z odmian hybrydowych algorytmów, który do wygenerowania haszu z danych wykorzystuje również specjalny sekretny klucz. To dodaje dodatkowego bezpieczeństwa całemu systemowi i uniemożliwia potencjalnie podrobienie takiego podpisu. Wspomniałem, że wersja oprogramowania również powinna znaleźć się w nagłówku, nie bez kozery, bo jest to bardzo ważna informacja. Oprogramowanie pochodzące również z zaufanego źródła, czyli od nas samych, może być potencjalnie niebezpieczne. Może niszczyć całą naszą koncepcję Secure Bootloadera. Wyobraźmy sobie, że wydajemy oprogramowanie, które wersjonujemy na wersję pierwszą. Urządzenie jest w polu, działa bez zarzutów, ale nagle zauważamy, że w tym oprogramowaniu tkwi jakiś niebezpieczny sposób na przejęcie kontroli nad całym urządzeniem. Mamy więc duży security gap, który chcielibyśmy załatać jak najszybciej, nim potencjalny atakujący będzie starał się wykorzystać te dziury w zabezpieczeniu. Do tego właśnie służy mechanizm anti-rollbacka. Wydajemy więc oprogramowanie z poprawką, wersjonując go na wersję drugą, i chcielibyśmy zaktualizować te urządzenia i jednocześnie zabronić im wykonywania oprogramowania również pochodzącego od nas, ale ze starszą wersją, która jest potencjalnie niebezpieczna. Do tego właśnie wykorzystujemy mechanizm anti-rollback. Jego implementacja może być bardzo prosta. Nasz bootloader rozpoczyna swój start. Inicjalizuje urządzenie następnie i załadowuje następny obraz, który będzie starał się za chwilę zautentykować i potwierdzić jego zgodność. Weryfikuje więc za pomocą klucza publicznego, że plik binarny pochodzi z zaufanego źródła, od nas jest OK, i następnie sprawdza wersję obrazu, który będzie uruchamiał. Tutaj następuje operacja porównania z licznikiem, który jest zapisywany wewnątrz urządzenia, który mówi, jaka wersja urządzenia została ostatnio uruchomiona na urządzeniu. W przypadku, gdy nasz obraz, który teraz weryfikujemy, ma wersję mniejszą niżeli wcześniej uruchomioną, urządzenie powinno odrzucić taki obraz i zamrozić urządzenie bądź przejść do operacji
do operacji zawieszenia bądź wczytania kolejnego obrazu dostępnego w pamięci. W przypadku, gdy wersja oprogramowania jest taka sama bądź nowsza, to albo podbić taki licznik wewnątrz urządzenia i przejść do wykonania docelowego oprogramowania. Taki licznik może zostać przechowywany w urządzeniu właśnie w pamięci jednokrotnego zapisu. Tam tylko raz będziemy mogli zapisać dane, więc idealna sytuacja dla nas. Licznik będzie tylko zwiększał swoją wartość, nie musimy więc bitów wypalonych już w takiej pamięci w żaden sposób kasować, bądź gdzieś w pamięci flash odpowiednio podpisanej i zweryfikowanej przez inne mechanizmy zabezpieczające. Chciałbym tutaj zwrócić na ważną rzecz, czyli kolejność tego, że przed dekrypcją samego obrazu jest wykonywana właśnie sprawdzenie wersji tej anti-rollbacka, czyli wersji oprogramowania. W przypadku, gdybyśmy odwrócili kolejność, czyli najpierw dokonali dekrypcji oprogramowania, a następnie sprawdzili jego wersję, okazałoby się, że ta wersja jest mniejsza, niżeli się spodziewaliśmy. Kończymy z gotowym do uruchomienia kawałkiem kodu w pamięci naszego urządzenia i w tym momencie jest szerokie pole do popisu dla atakującego, aby zmusić procesor do przeskoczenia i wykonania instrukcji z potencjalnie niebezpiecznej wersji dostarczanego kodu. Zmierzamy ku omówieniu koncepcji, jak wygląda update samego urządzenia. Jak wspomnieliśmy na początku, Secure Bootloader powinien zapewnić bezpieczny update naszego urządzenia, powinien dać klientowi możliwość łatwego, bez konieczności dodawania kolejnych mechanizmów, zaktualizowania wersji swojego oprogramowania. W koncepcji, której teraz opiszę, będę posługiwał się tak zwaną agencją zaufania. Jest to agencja, która trzyma i przechowuje, generuje również klucze używane w naszych procesach kryptograficznych, czyli między innymi zajmuje się wygenerowaniem symetrycznych kluczy publicznych, prywatnych i przechowuje również klucze prywatne. Rozpocznijmy od pierwszego etapu, czyli tak naprawdę poproszenia agencji zaufania o wygenerowanie dla nas pary kluczy symetrycznych, publicznych i prywatnych. Następnie klucze te, które będą wykorzystywane do przyszłych update'ów urządzenia, zostają przesłane do naszej fabryki. Zostaje przesłany do nas klucz symetryczny, który będzie wykorzystywany w celu zaszyfrowania pliku i klucz publiczny, który będzie służył urządzeniu do zweryfikowania, że oprogramowanie pochodzi z zaufanego źródła. Następnie w naszej fabryce dostarczone klucze wypalamy w jakiś sposób na docelowym urządzeniu, które będziemy przygotowywać do przyszłej aktualizacji. Przyszedł czas na aktualizację oprogramowania. Nasza fabryka wydaje kolejny etap pliku binarnego, wersjonując je oczywiście odpowiednim numerkiem. Za pomocą klucza symetrycznego, który wcześniej otrzymała od agencji zaufania, szyfruje taki plik, a następnie przesyła ten zaszyfrowany plik do naszej agencji zaufania, który korzystając z klucza prywatnego podpisuje zaszyfrowany plik binarny i odsyła go już do urządzeń bądź fabryki, w zależności od przyjętej strategii, całą paczkę podpisaną i zaszyfrowaną. Zbliżmy się teraz nieco do samej pamięci urządzenia i zobaczmy, jak będzie przebiegał proces aktualizacji już wewnątrz pamięci. Plik binarny podpisany i zaszyfrowany przychodzi w jakiś sposób warstwą transportową, czy to za pośrednictwem Bluetooth, Wi-Fi, czy innych pakietów. W naszej pamięci flash urządzenia mamy 3 partycje. Główną partycję, z której urządzenie domyślnie uruchamia cały system, partycję zapasową, w której posiada kopię poprawnie wcześniej uruchomionego oprogramowania i partycję Scratch, czyli partycję, w której znajduje się nasza potencjalnie nowa wersja oprogramowania służąca do aktualizacji urządzenia.
Zaznaczyłem tutaj partycje jako secure i non-secure w nawiązaniu do jednych z mechanik, które ARM implementuje, m.in. Trust Zone, który pozwala zabezpieczyć nam pewne fragmenty pamięci przed niepowołanym dostępem do krytycznych elementów całego systemu. W momencie, gdy już pobraliśmy plik binarny z sieci, urządzenie dokonuje weryfikacji za pomocą wcześniej dostarczonego klucza publicznego, upewniając się, że aktualizacja i kandydat na nową wersję oprogramowania pochodzi od nas samych. Następnie dokonuje weryfikacji wersji oprogramowania, czyli czy tak naprawdę wersja, którą otrzymał, jest nowszą wersją, czy może starszą i nie powinien w ogóle próbować podmieniać samego pliku. I w przypadku, gdy wersja jest nowsza, dokonujemy dekrypcji pliku również dostarczonym wcześniej kluczem symetrycznym służącym do OTY. Urządzenie korzystające właśnie z hybrydowej kryptografii HMAC dokonuje reenkrypcji nowego obrazu, zapisując wygenerowane wcześniej klucze symetryczne i dokonuje podmiany w głównej partycji rozruchowej oprogramowania i przechodzi do rebootu. Na tym etapie urządzenie stara się uruchomić nową wersję oprogramowania. W przypadku, gdyby nowa wersja oprogramowania okazała się być niedziałającą, urządzenie wciąż nie jest w żaden sposób zblokowane, ponieważ posiada w swojej pamięci backup w postaci starszej wersji oprogramowania i może rozpocząć rozruch systemu od starszej wersji. Dlatego ważne jest, aby na tym etapie wersja anti-rollbacka, czyli wersja ostatnio uruchomionego oprogramowania na urządzeniu, została podbita, zwiększona dopiero po poprawnym załadowaniu się nowego obrazu, abyśmy nie starali się załadować starszej wersji w mniemaniu urządzenia. Gdy jednak cały nasz proces aktualizacji oprogramowania przejdzie z sukcesem, urządzenie podmienia nową wersję oprogramowania w swojej partycji zapasowej po to, aby zawsze mieć do dyspozycji drugi obraz w przypadku kolejnej aktualizacji całego urządzenia. Na koniec opowiedzmy sobie trochę o potencjalnych atakach, jakie są wykonywane na urządzenia, zwłaszcza na których mogą ucierpieć secure bootloadery. Pierwszym atakiem jest tak zwany glitching. Polega on na tym, że do urządzenia, do zasilania urządzenia zostają wstrzyknięte szpilki napięcia bądź do zegara, który taktuje nasz procesor, zwłaszcza gdy jest on zewnętrzny, poza naszym chipem. Wszystko po to, aby zmusić nasz procesor do przeskoczenia kilku instrukcji. Te instrukcje mogą być krytyczne, między innymi mogą porównywać zwrot wartości weryfikacji obrazu, czyli nawet w przypadku, gdy obraz zostanie źle zweryfikowany, tak odpowiednio wstrzyknięty glitch w nasze urządzenie może spowodować, że urządzenie wciąż będzie myślało, że poprawnie zweryfikowało cały obraz. W jaki sposób możemy się przed tym ochronić? Nie używajmy prostych zmiennych typu 0,1, gdzie różnica bitowa pomiędzy zmiennymi jest tylko na jednym bicie. Bit flipy tak zwane, czyli podmiana jednych bitów w rejestrach może być skutkiem nawet środowiskowych czynników, samego promieniowania słońca. Tak więc używajmy jakieś magiczne wartości różniące się na wielu pozycjach w celu potwierdzenia, że dana funkcja zwróciła nam true albo false. Kolejno możemy monitorować jakieś fragmenty danych rozmieszczone w różnych partiach systemu, porównywać ich wartości cyklicznie, na przykład za pomocą specjalnego watchdoga bądź przerwań i sprawdzać i monitorować, ile razy takie wartości odstają od normy i w jaki sposób reagować na to. Pamiętajmy, że nie każde odstanie od normy jest od razu próbą ataku na urządzenie. Jak wspomniałem, może się to również dziać ze względów środowiskowych, czyli na przykład promieniowania słonecznego. I chyba najprostsza metoda do uniknięcia takich ataków, czyli używanie losowych odstępów
czasowych, a w zasadzie opóźnień czasowych w chwilach, gdy dokonujemy jakieś ważne operacje kryptograficzne i porównania. Stosowanie różnej długości opóźnień w systemie sukcesywnie powinno utrudnić potencjalnemu atakującemu do wstrzelenia się dokładnie w ten moment, w którym porównanie zachodzi i wstrzyknięcie glitcha, który spowoduje, że nasz procesor przeskoczy kilka instrukcji do przodu. Kolejnym zagrożeniem jest niezaufane dane. Chip z flashem, na którym znajduje się oprogramowanie, może być na zewnątrz całego chipu, tak więc osoby mające fizyczny dostęp do urządzenia mogą próbować podmienić tam swoje dane i nawet w samym etapie przesyłania danych z chipu do wewnątrz pamięci procesora, wewnątrz pamięci chipu podmienić dane i próbować w ten sposób załadować niebezpieczne oprogramowanie. Chronić się przed tym możemy w najprostszy sposób, podpisując nasze dane i dokonując enkrypcji. Stosowanie multietapowego procesu kryptograficznego zdecydowanie utrudni załadowanie niebezpiecznych danych na urządzenie. I możemy również sięgnąć po feature, który daje nam firma ARM, czyli Trust Zone, czyli zabezpieczyć niezaufane fragmenty systemu jako non-secure i zablokować im dostęp do krytycznych elementów systemu i dać jedynie taki pomost, który umożliwi nam wymianę danych, który sami zaimplementujemy i będzie on implementował tylko te funkcje, które chcielibyśmy, aby dane oprogramowanie miało dostęp. Kolejny atak, czyli time of check. Wyobraźmy sobie, że weryfikujemy dane. Algorytmy kryptograficzne najczęściej mają to do siebie, że dane weryfikują w sposób blokowy. To znaczy, że nasze dane, które są podzielone na bloki, kolejno są zaznaczane jako zweryfikowane i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że nasz algorytm jest na etapie weryfikacji trzeciego bloku danych. Poprzednie już z sukcesem zweryfikował i zostały one już potwierdzone jako tak. Wiemy, skąd te dane pochodzą. Potencjalny atakujący może starać się wykorzystać okno czasowe, w którym algorytm dokonuje weryfikacji trzeciego bloku naszych danych i podmienić w jakiś sposób już zweryfikowane dane oznaczone jako poprawne. W jaki sposób możemy się przed tym ochronić? Najprostsze i chyba bardziej naiwne to weryfikować dane jak największymi blokami. Tutaj mamy ograniczenia, jakie dają nam algorytmy kryptograficzne. Kolejno możemy wykorzystać jakiś mechanizm blokujący dostęp do zasobów, tym bardziej jeżeli mamy do czynienia już z jakimś systemem, który takie możliwości nam daje. Bądź najprostsze, najbardziej prymitywne to przesunąć bądź skopiować dane, które aktualnie przetwarzamy, które staramy się zweryfikować, do fragmentów pamięci, do których nikt więcej oprócz naszej aplikacji nie ma dostępu. Z mojej strony to tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem, jeżeli będę tylko potrafił. Dziękuję. Thank you, Mateusz. It was very interesting. So if you don't have any questions, thank you so much for your attendance here. And please enjoy the rest of the food that left and drink some more coffee and just network with each other. Thank you so much. This was the This particular batch here, there were some things that were coming here.